Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj będziemy rozmawiać troszkę, można powiedzieć, na gorąco. Mieliśmy kiedyś taką serię na gorąco i troszkę do niej może nawiążemy, bo jesteśmy po kolejnej partii na świeżo. Głowa jeszcze pełna przemyśleń. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A o grze Arx będą rozmawiać Irek i Galatolol. No, na gorąco, ale w ciągu tygodnia zagrałem 6 razy, więc to i tak pewnie nie wypada źle na tle tego, ile razy często recenzenci grają przed zrobieniem swojego materiału. Ogółem zagrałem 8 razy, bo jeszcze kiedyś 2 partie 2 lata temu na 2 różnych wersjach prototypowych. A ty zagrałeś No właśnie, ile? bo ty miałeś okazję 5 razy i ty miałeś okazję testować ją już wcześniej w różnych etapach. Tak, no ale niewiele pamiętam no. z tych starych partii, natomiast mogę potwierdzić, że ta najnowsza wersja jest najlepsza. Że tam mocno było czuć, że jest jeszcze niedopracowane, że jest dużo zgrzytów. A teraz ta gra jest bardzo elegancka. Bardzo zmieniała, nie? No tak. Nawet patrząc po tych mapach, jak wyglądały, to zamysły w ogóle wyglądały tak jakby inaczej w pierwowzorze. No ale to dobrze, to fajnie, że ten projekt się zmieniał. No ale tak pokrótce postarajmy się opowiedzieć. Arx to jest najnowsze dziecko Cola Werla. Tytuł z Area Control. Można też powiedzieć Troops on a Map. A tak, jeszcze niejako, jest takie określenie. Czyli gierka, gdzie mamy mapę wspólną, gdzie łazimy wojskiem i sobie rozwijamy jakieś technologie. Mamy mapę podzieloną na sektory, w których coś tam możemy sobie pozyskać dany surowiec, a mechanicznie no to każdy przyrównuje to do trick-takingu, chociaż ja tutaj trick-takingu nie widzę, no ale zagrywamy kartę, nasze karty są ponumerowane od 2 do 5, do 6, tak? I im wyższy numerek, tym mniej akcji na karcie, czyli jak zagramy 6, to zagramy tylko 2 akcje i odwrotnie jak 2, to tam 4 akcje. Tak, no dokładne Więc wartości tak się mogą różnić, bo też na 4 osoby będą jeszcze 1 i 7. Do tego jeszcze pewnie wrócimy, jak to jest z tymi numerkami i liczbą akcji. Tak, bo to trzeba powiedzieć, że my graliśmy na 3 osoby tylko, przynajmniej ja, ale też tak. chyba tak. Ja raz na 2, Więc to tam na sam koniec powiem, coś można o skalowaniu powiedzieć. No natomiast karty oprócz numerków różnią się kolorami, a każdy kolor to jest inna domena akcji. Tak. Natomiast co do tego trick-takingu, to ten rdzeń mechaniczny, to zagrywanie kart i niejako tam podążanie za kartą tą wiodącą, to coś chyba ma z trick-takingu, ale ja generalnie nie wiem w ogóle czym jest to zbieranie lew. Nie wiem czy za swojej kariery planszówkowej, takiej już na poważnie, w cudzysłowie, czy grałem kiedykolwiek w jakąś grę tego typu. Chyba raz w Wizarda z Pythonem. Więc nawet nie mogę ocenić, jak bardzo to jest trick-takingowe. No, dla mnie trick-taking no to przede wszystkim właśnie to jest zbieranie lew, ale też granie czasem na przegraną, czyli zagrywanie słabych kart, żeby akurat nie wygrać danego triku, tylko przegrać. No tutaj zupełnie tego nie ma, tutaj chcemy jak najmocniejszą akcję tak naprawdę odpalić, chcemy być wiodącym graczem w każdym momencie. Tak mi się wydaje. Ale czasem, jak już musisz podążać i zagrywasz kartę do góry nogami, to możesz wybrać celowo jakąś kartę taką właśnie słabszą, żeby się już jej pozbyć. Myślę, że jakieś echa tutaj dałoby się odnaleźć, ale nie zależy mi na tym, żeby ich szukać. Więc to idźmy dalej, bo to jest jałowe. Już tyle widziałem tych rozmów o tym, czy to jest trick-taking i to nigdy mnie nie ciekawiło. Znaczy chodzi o to, że ja trochę pod tym kątem się zainteresowałem tą grą, więc tutaj ten aspekt taki właśnie, który widzimy w trick-takerach, ten zarządzanie ręką, no tutaj jest to zarządzanie ręką, ale nie w takim stopniu, wydaje mi się, bo tak naprawdę ciężar jest położony gdzie indziej, zawsze chcesz być jednak pierwszym graczem. Dobra, ale nieważne. Dobra, ale właśnie powiedziałeś o kolorach kart. Czyli miałeś na myśli to, jakie akcje umożliwiają, a ja mam jeszcze tutaj od razu przytyk do wykonania, że o dosłownym kolorze kart są całe 4 karty akcji i mimo to 4 kolory. 2 z nich są w prawie identycznym kolorze.
Do tego stopnia, że my, bo graliśmy na TTS-ie, to w tym modzie Konrad nam zmienił kolor jednych z kart na zielony. Bo po prostu to czerwone i te żółte przechodzące w pomarańczowy, przechodzące w czerwony były zbyt podobne. Więc to jest... Dziwne, że zostawili to w ten sposób, tak, bo sama gra graficznie jest zaprojektowania przepięknie. No, jest widać dopracowanie w stylu ten, Boże, jak się nazywa ten człowiek od Colauerle rysujący Fernir, Ferin. Pamiętasz nazwisko? Kyle Ferin. No. Czyli ten, który zrobił Ruta i Oath, tutaj też nadał całej tej historii właśnie space opera taki troszkę z przymrużeniem oka styl bijących się ze sobą komiksowych takich postaci. Myślę, że i dziwne, chcieli uniknąć zielonego koloru na kartach, bo on nie jest kosmicznym kolorem. Więc no, ale wyszło trochę... No, nie wyszło dobrze. Do tego stopnia, że jak myślałem, czy by nie zagrać z ludźmi spoza Polski, tam na serwerze tym lederowym, to jeden z argumentów, który mnie zniechęca do tego, było to, że musiałbym grać na normalnych kartach, a nie na zielonych, tak jak my mamy. To dobra, poruszyłeś już klimat, to tutaj niektórzy twierdzą, że jest jakiś nieprawdopodobny klimat space operowy. Dla mnie jest znikomy. Coś jest, nie powiem, że nic nie ma, ale to nie jest mocniejszy klimat niż jakikolwiek innej grze tego typu. No dokładnie, tutaj ja absolutnie nie skupiam się na tym, że są jakieś frakcje, bo nie ma tutaj asymetrii jako takiej. Sami sobie możemy ją gdzieś tam poniekąd stworzyć kartami, ale tak naprawdę gramy po prostu jakimś tam kolorem. Są elementy, jakieś takie echa fabularne w postaci właśnie kary, jeśli zniszczymy jakąś planetę, dostajemy tą karę w postaci ludobójcy. Jest to ciekawe tematycznie i mechanicznie zresztą też, ale no, jesteśmy skupieni na tym, żeby przetwarzać surowce, zagrywać odpowiednie numery kart i zupełnie mam wrażenie, że w Rucie ten pierwiastek, takie otoczenie, właśnie tak zwany klimat jest dużo ciekawiej pokazany, przedstawiony. Częściej wyskakuje, że tak powiem, w tych naszych przemyśleniach nad strategią, pojawia się gdzieś ten motyw bajkowy, tego walki w lesie, niż tutaj taka oddalona galaktyka po prostu. Rut ma też walki. Tę ogromną siłę i przewagę, że po prostu jest niesamowicie uroczy. Jak widzimy te zwierzątka uzbrojone, to no, od razu to działa na wyobraźnię. Tutaj te rysunki tych obcych jakichś tam maszyn też są spoko, ale to nie jest ten poziom po prostu uroku. No tak, tam poza tym frakcje odzwierciedlają różne systemy, rządy i to jest wplecione też w styl gry. No, tutaj tego absolutnie nie ma. Natomiast jeszcze trzeba powiedzieć, że tylko jedna z naszych rozgrywek była z tymi liderami i lore, którzy wprowadzają pewną dozę asymetrii. Tak, o tym nie powiedzieliśmy, bo my ogrywaliśmy samą gołą podstawkę. Tak, gołą podstawkę i teraz właśnie dzisiaj jesteśmy świeżo po partii z tym dodatkiem, czy tam wariantem LL, który jest ogólnie sugerowany. I on nie utrudnia rozgrywki, więc jak się gra w gronie planszówkowiczów, to można bez obaw go od początku użyć. I nawet on cię nie przekonał do asymetrii. Aczkolwiek ja na przykład powiem ci, że w pierwszej partii miałem jakiś taki problem z ogarnięciem samej tej podstawki, bo dużo rzeczy tu jest innych. To ciężko ją gdzieś tam porównać mechanicznie do innych gier. Jest parę bardzo ciekawych rozwiązań, zupełnie innowacyjnych. Więc na początek ta gra może przytłoczyć mnie. Pamiętam, że pierwsza połowa partii w pierwszej rozgrywce to zupełnie po omacku kopiowałem bardziej wasze ruchy. Mhm. No instrukcja radzi, żeby ten tryb z tymi liderami i lore, by go wprowadzić po pierwszej partii. My to zrobiliśmy późnawo, bo tam do kilka razy już zdążyliśmy zagrać bez niego. Ale no właśnie, czy on cię dalej nie przekonuje, że tutaj jest asymetria? No bo ona już taką drobną wprowadza. Każdy z nas miał inną zdolność. Każdy z nas miał generalnie dwie korzystne zdolności, jedną negatywną. I one wszystkie były różne. No, ale mam wrażenie, że
każdy z nas i tak grał po swojemu, że ci liderzy być może po większej ilości partii da się to bardziej wykorzystać, ale ci liderzy byli gdzieś tam z boku w naszej rozgrywce, ale to, co raczej chcieliśmy, to graliśmy. To nie jest tak jak, nie wiem, w Zakazanych Gwiazdach Frakcja, gdzie po prostu określa już pewien styl gry. Nie? Tutaj po prostu dodatkowa umiejętność, tak jakbyś sobie kupił kartę z tą umiejętką w trakcie rozgrywki. Tak. To ja celowo niektórych liderów nawet nie brałem pod uwagę, bo właśnie nie pasowali do mojego stylu gry. Więc to prawda, że wziąłem sobie takiego, który pasował, czyli właściwie grałem w podobny sposób, jak normalnie. Jednocześnie tutaj dzięki temu, że nie są frakcje tak mocno zdefiniowane jak właśnie w Zakazanych Gwiazdach, to jest szansa, że w ciągu gry się stworzy organicznie, pójdzie się w jakimś kierunku i pod pewnymi względami to jest nawet ciekawsze. Gdzie się zaczynamy z podobnego pułapu i potem okaże się, że jeden idzie bardziej w wojaczkę, a inny w gromadzenie surowców. Natomiast co do klimatu jeszcze... Bo chciałbym jeszcze podkreślić tematyczność tego zdobywania kart. Bo to są karty, karty gildii, czy tam... Rynek kart. Rynek kart. Nazwany, tak. W praktyce to są technologie. W innych grach to byłyby po prostu technologie, które sobie wynajdujemy. To tutaj wysyłamy swoich przedstawicieli na te karty i w przyszłości możemy je kupić, jeśli mamy tam przewagę. Co istotne, to poza jakąś specjalną umiejętką, to nie możemy tego zrobić w jednym ruchu. Więc jest to tam... Musimy zainwestować nasze zasoby w postaci ludzi, żeby tak jakby wpłynąć na tą radę. Przede wszystkim tak w postaci akcji. No bo ludzie właściwie to ich mamy. W postaci akcji ludzików. Musimy się użyć akcji, by wysłać tam ludzi i dopiero w przyszłości inną akcją możemy sobie te karty kupić. Co jest ryzykowne, bo ktoś może tą kartę zgarnąć z naszym ludzikiem. Tak, i przez to właśnie tam możemy walczyć o przewagę. I bardzo mi się podoba to, że jak zgarniemy kartę właśnie, o którą z kimś walczyliśmy, to ci jego agenci nie wracają do tej osoby, tylko wracają do nas, idą do lochów. Mamy dosłownie po prostu miejsce na planszetce na więźniów i będą tam siedzieli, dopóki nie zapunktujemy za nich. Jest to po prostu fajne, tematyczne i otwiera nowe możliwości punktowania. A dodatkowo, jeśli zniszczymy komuś miasto, to mamy tam kary, ale mamy też plus taki, że możemy temu komuś ukraść kartę, gdzie on miał chłopków, tam w tej radzie właśnie chłopków czekających na to, by ją kupić. I oni już idą, ale nie do więzienia, tylko do zdobyczy wojennych, czyli do ofiar. No bo miasto zostało zniszczone, więc są takie właśnie elementy bardzo tematyczne. Eleganckie i tematyczne jednocześnie. Ale okej, to wróćmy już tam, bo ci przerwałem, jak mówiłeś o... Jedną rzecz, chciałbym wrócić do tej asymetrii. No. Bo powiedziałeś, że powiedzmy gracze sobie sami wybierają drogę do zwycięstwa. Jeden walczy, drugi zbiera zasoby, a ja mam wrażenie właśnie, że wszyscy gramy podobnie, to znaczy, że gramy troszkę zimnowojennie i wszyscy gromadzimy te zasoby i jednocześnie bronimy się przed potencjalnym atakiem. Takie odniosłem wrażenie właśnie, że tutaj zabrakło mi tego pazura, takiej różnorodności. Ktoś miał więcej beczek, ktoś mniej z paliwem, ale jednak styl gry wydawał mi się bardzo podobny każdego z graczy. Mniej lub bardziej agresywny, to najbardziej wyróżniało, ale nie było tego takiego pazura, że kurczę, ten jest świetny w tej dziedzinie, nie? I tutaj widać jak na tym kosi. Aż chciałoby mi się, żeby wiesz, była sytuacja, która mówi, no nie, to jest przegięte, kurczę, to jest z tą frakcją, to jesteś mega przegięty. Jak znaleźć na ciebie haka, żeby cię osłabić? No nie miałeś takiego poczucia, bo ja zazwyczaj w tych partiach idę w reliki i w psioników. Empatię. Czyli to jest Empathy Keeper, te warunki punktowania. No i tylko nie wiem, czy byłeś w tych partiach, bo w 2 partiach miałem kartę, która mówi, że jeśli odpalam te właśnie punktowania,
to nie kładę zera na karcie, bo normalnie jak się odpala punktowanie, to się poświęca priorytet, bo prawdopodobnie ktoś nas przebije, ponieważ my jesteśmy warci 0, no to każda karta nas przebija i przejmie priorytet, a tutaj nie dość, że te karty, w sensie te karty mają jeszcze wysokie numery, czyli zagrywam sobie 6 empata, odpalam to punktowanie, bo i tak na tym prowadzę i jeszcze dalej mam 6, czyli żeby mi to przejąć priorytet, to no, trzeba użyć 2 kart. Trzeba użyć tej specjalnej zdolności na przejmowanie priorytetu, która sprawia w praktyce, że mamy 1 ruch mniej w kolejce, znaczy no, w rozdziale. I to jest opresyjne. Aż się głupio czułem grając to. Ale z drugiej strony każdy z nas siedział w tym swoim zakątku i coś tam właśnie sobie skrobał. Jeden na paliwo, ty na empatię. Ja tam pamiętam na relikty miałem jakieś takie małe kombo, które bardzo fajnie Xenir mi rozwalił. Ale być może to, no Boże, no to nie jest gra w stylu Zakazanej Gwiazdy, bo też szukam czegoś, czego tu po prostu nie ma. No to nie jest gra o asymetrycznych frakcjach, tylko po prostu gra, kto lepiej zoptymalizuje swój silnik, nie? Mi się wydaje też to zaznaczyć, nie? Mi się wydaje, że to jest dobrze wyśrodkowane właśnie między silniczkiem, optymalizacją, a walką. Na pewno nie jest to gra taka w pełni konfliktowa, choć potrafi być wredna, to o tym jeszcze będzie. To jeszcze wróćmy do mechaniki. To ogólnie tutaj mamy ileś tam akcji możliwych do wykonania, których nie jest zbyt dużo i one są raczej proste. I po prostu to, jakie karty w danej kolejce zagrywamy, to one nam mówią, jakich kart możemy użyć. Znaczy, jakich akcji możemy użyć. I to jest eleganckie, bo właśnie proste są te akcje, nie jest ich zbyt wiele i też nie ma kosztów. Nie wiem, czy zauważyłeś. Że nie jest tak, że musisz wydać materiał, żeby coś zbudować. Możesz wydać materiał, żeby coś zbudować, ale to jest po prostu taka dodatkowa akcja, żeby... No, dodatkowa, ale w ramach tych głównych akcji tam właściwie nie musimy niczym płacić. Poza faktem, że poświęcamy akcję. Jest to całkiem eleganckie. I pamiętam, że w jednej z tych wersji prototypowych tam były koszty. Typu, że jak budujesz statek, to zapłać taki surowiec, a jak budujesz miasto, to zapłać taki. I to na pewno było takie bardziej... To fajnie uprościli. Tak, to było takie siermierzne trochę. A to jest po prostu tak, że akcje wykonujemy za darmo. Oprócz tego, jeśli posiadamy surowce, to możemy dzięki nim wykonać jakąś akcję dodatkową przed zrobieniem normalnej akcji. Tak. To jest taki fajny moment właśnie po zagraniu karty, a przed główną akcją mamy taką możliwość właśnie rozkręcenia kombosu, czyli w zależności od tego, jakie mamy zasoby, takie rzeczy możemy dodatkowo zrobić, czy dodatkowa budowa, czy zabezpieczenie karty, czy nagle ze zwykłej karty, której jest tylko ruch, robimy dodatkowo jeszcze agresję, czyli atak, więc to mi się bardzo podoba, jak te zasoby zostały wplecione właśnie w akcje, które wykonujemy, że nie jest takie czyste przetwarzanie zasobów, nie jeden w drugi, tylko właśnie taka podwalina do naszej głównej akcji, nie? Że sobie szykujemy często bardzo mocną akcję w oparciu o ten prelud właśnie, o te dodatkowe zasoby i to jest taki fajny twist, bo potrafi zaskoczyć, bo ktoś tam zagrał niebieską kartę bez ataku, słychać westchnienie ulgi, ale zaraz ktoś mówi, ale ja mam jeszcze tutaj zasób w postaci broni i teraz ta karta będzie zadawała rany. Znaczy, będę mógł atakować dzięki tej karcie i wtedy, o kurde. Tak, dokładnie. To teraz właśnie ten system akcji, bo w praktyce to wygląda tak. Na karcie są 2 albo 3 akcje napisane, które dzięki tej karcie można robić. I ileś tam kropek, no to tyle akcji robimy. I w swoim ruchu, jak już lider zagra kartę, czy lider, czyli gracz z priorytetem, to możemy albo ją przebić, jeśli zagramy wyższy numer tego samego koloru i przejmujemy wówczas priorytet, albo zagrać kartę jakąkolwiek do góry nogami i zrobić jedną akcję z karty lidera, albo zagrać kartę innego koloru. Rewersem zakrytą. No tak. Albo zagrać kartę innego koloru i zrobić jedną akcję z tej właśnie karty, jaką ona proponuje. I to mi się podoba w tym to, że to w fajny sposób limituje nam opcje i wymusza jakieś takie nieoptymalne zagrania, tworzy dylematy i też mam wrażenie, że ogranicza zamulanie.
Bo czasem jest tak, to raczej są nieudane ręce, że mamy na przykład 3 niebieskie karty nam zostają, no to nie będziemy zamulali, którą kartę zagrać, bo wiadomo, niebieską. Plus podejrzewam, że przy tak prostych akcjach tych głównych, że to nie ma właśnie kosztów, nie ma jakichś specjalnych warunków, wyjątków i tak dalej, to gdybyśmy mieli dużą dowolność wykonywania akcji, to ta gra by była po prostu znacznie taka płytsza. Właśnie poprzez to, że zbyt wydajnie łatwo. moglibyśmy grać. Zbyt łatwo. Rozumiem. Natomiast może się zdarzyć, że nam braknie koloru, który potrzebujemy, no to wtedy jest smutek. I karty właśnie ogólnie mi się podobają i ten system akcji, natomiast mam jedna rzecz mi zgrzyta, mianowicie to, że nie czuję tutaj balansu między wysoką kartą, która daje nam priorytet, a priorytet pozwala nam właśnie wybrać kolor kart na daną kolejkę oraz ewentualnie zadeklarować warunek zwycięstwa, a niską kartą, która ma więcej kropek. Która daje nam dużo akcji. Ponieważ... Bo w praktyce nie skorzystamy z tego. Tak, w praktyce z tych kropek korzystamy tylko jeśli zagrywamy daną kartę jako lider. Bo jak zagrywamy właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jako kolejny gracz, to użyjemy najwyżej jednej akcji. Więc jak mam na ręce same niskie wartości, nieważne ile mają kropek, mogą być 1 000 000 kropek, to czuję smutek, a jak mam same 6 i 5, znaczy powiedzmy na 6 kart mam 4 o wartości 5 lub więcej, 5-6, to jest rewelacyjna ręka. I wiem, że w tej turze to ja będę po prostu dominował to, co będziemy robili. I mieliśmy partię, gdzie osoba z taką ręką tak jakby wygrywała sobie trochę grę. W środku partii miałem wrażenie, że ta jedna runda, taka turbomocna runda, potrafiła bardzo dobrze ustawić takiego gracza, który powiedzmy miał 6, 5, 4 pod rząd i sobie schodził tak, a nikt mu nie przerwał, powiedzmy, zabierając inicjatywę, bo też tak można zrobić, to jest fajne. Nie przerywał mu i on robił sobie po prostu taki blitzkrieg, nie? Przez 3 rundy. Właśnie przejmowanie inicjatywy, bo zawsze jak nie jesteśmy pierwszym graczem, możemy użyć 2 kart i nie robimy wtedy więcej akcji niż robilibyśmy jedną, ale dzięki temu gwarantujemy sobie priorytet na następną kolejkę i bardzo dobrze, że taka opcja istnieje w tej grze, no bo ona pozwala właśnie przełamać ten jakiś tam przeklęty krąg samych niskich kart, ale poświęcamy jeden ruch, jedną kolejkę. W sensie to bez wątpienia jest słabsze, niż jakbyśmy mieli po prostu wysokie karty na ręce. No to jest trochę tak naprawdę ciekawie rozwiązany worker placement, gdzie powiedzmy ktoś nam zajmuje pole z akcją, nie wiem, wyprodukuj 3 drewna, no i tam już nie możemy pójść, nie? I te nasze karty na ręku to jest trochę tak, że jeśli mamy 2, 3, to znaczy, że przed nami ktoś będzie decydował, jakie będą akcje w tym chapterze, w modzie, jakie będą mocne, a nam zostaną tylko ochłapy takie już Tylko jest jedna różnica, bo w worker placementie byśmy poszli wtedy na pole dostań priorytet i byśmy zmarnowali akcję, ale w przyszłości jesteśmy pierwsi, dopóki przeciwnik sam nie pójdzie na takie pole. A tutaj, jeśli mamy niskie karty i pójdziemy na to pole, no to owszem, jesteśmy pierwsi, ale przez sekundę. Bo jak mamy niskie karty, to zaraz ktoś nas przebije. Ciężko jest to rozegrać w ten sposób, żeby... Czasami to wychodziło, ale tego się nie da, znaczy moim zdaniem na tym etapie, na którym jestem, nie da się tego zaplanować, że grasz takie kolory, że gracze z niechęcią schodzą z zakrytych kart i później nawet jak zagrasz ambicję, że obniżysz się do 0, to nikt nie jest w stanie ci zabrać tej inicjatywy, bo już z tych kolorów kiepskich, że tak powiem, powychodziły. Być może jest to strategia, powiedzmy jak masz niebieskie karty, które są, no, wydają się najsłabsze, że inni się, ale to nie da się tego zaplanować. Nie, to jest po prostu, wydaje mi się, łód szczęścia, że ktoś się przed tobą pozbędzie tych kart. Też myślę, że łód szczęścia, no i na pewno trzeba by liczyć karty, a póki co jesteśmy świadomi tego, że można by liczyć karty w tej grze, ale nie robimy tego. No i też zawsze jest trochę niewiadomych, bo są dwie na 3 graczy są 2 zakryte. Z 20 kart 18 jest w grze, a 2 są zakryte, no to też jest fajne. Być może gdyby więcej było zakrytych, to byłoby ciekawiej. W kolejce, no, w sensie w dużej rundzie. Nie tak, że odrzucamy 2 na początku gry
tylko przetasowujemy co dużą rundę, czyli co rozdział. Dobra. To tutaj Co sobie tam dalej? Czas wypisałem rozgrywki? jeszcze. Nie, Skalowanie? to na Co tam koniec, to chcesz? na koniec. Okej, dobra. Jeszcze chciałbym wspomnieć o 3 fajnych rozwiązaniach mechanicznych, które mi się podobają przynajmniej. Mhm. Podoba mi się punktowanie. To Tak, już być może co rundę- słuchacze zrozumieli, ale można teraz jeszcze tak powiedzieć wprost, że gdy pierwszy gracz zagrywa kartę, która będzie obowiązywała w danej rundzie, czy na przykład czerwona karta, czy coś, to te karty w zależności od tego, jaki mają numer, mają też ikonkę warunku punktowania. Czyli na przykład 6, tak jak wspominałem, to jest punktowanie na ikonkach psioników. No jak zagram 6, to mogę powiedzieć, że deklaruję ambicje i wówczas składę żeton iluś tam punktów na właśnie na polu tejże ambicji psionicznej. Tak, no nasza A moja karty spada do zera. Tak, a moja karta staje się zerem, czyli prawie na pewno ktoś mnie przebije i odbierze mi inicjatywę. Więc w przyszłości to ta osoba będzie mogła jakąś inną ambicję zadeklarować. Z tym, że te ambicje, te żetony punktowania są coraz mniejsze, czyli im wcześniej, tym więcej punktów będzie warta dana ambicja. Ale A z drugiej strony... Z drugiej strony one na koniec rozdziału rosną, czyli na początku Tak, gry ale mamy też punkty jest- typu 5, 4, 3, a na koniec będzie już 9, 6, 4, coś w tym stylu. Ale z drugiej strony, też z trzeciej strony, ujawniamy się, nie? Także O, tak. w kolejnych rozgrywkach późniejszych już nie chcieliśmy tego robić za szybko, no bo wiadomo, że wtedy więcej osób może stanąć w konkury o ten dany produkt, który będzie punktowany najbardziej, nie? Tak, co z kolei sprawia, że niekoniecznie ta gra będzie coraz krótsza, im się jest bardziej ogranym, ale to jeszcze może powiemy przy okazji mówienia o czasie rozgrywki. Druga rzecz fajna w tym punktowaniu jest to, że możemy położyć kilka żetonów punktowania na jeden cel. Tak. Więc możemy Że na wzmocnić przykład go. punkty za surowce mają na sobie 2 żetony punktacji i no, olbrzymią stawkę na koniec Tak, tego no rozdziału. Ja tak kiedyś przygotowałem po to, żeby Igor wygrał w trzeciej rundzie. No ale cóż. Do tego i właśnie jest w tym ryzyko takie, że to jest podobne do Paxu Renesansu, gdzie też na początku warunki zwycięstwa są nieaktywne, trzeba je aktywować, więc wszyscy widzą, w co idziemy i mogą jeszcze sami nam to z tego skorzystać. Mhm. Do tego, jako że mamy te karty na ręce losowe, to może się zdarzyć, że warunek, który byśmy chcieli, że go nie mamy w danej rundzie. Że w ogóle nie możemy go zagrać. Na przykład w tej naszej partii dzisiejszej w jednym momencie aktywowałem relika zamiast empata, no bo nie miałem empata, a powiedziałem, że na reliku też mam szansę. No i ostatecznie to ty zapunktowałeś, a nie ja. Mhm. Więc i to wszystko jest takie eleganckie, bo właśnie to się limituje i to, co możesz zapunktować, i to, co możesz robić po prostu jako akcję. Ten system kart naprawdę nie jest głupi. Boli, że jak będziemy mieli w pełni niską rękę, no to raczej będzie No, bardzo mi Tura się podoba, że to nie jest trochę do kosza. znowu zapychanie gry milionami torów punktowych, jak to w większości teraz gier widzimy, że po prostu tor tego, tor tamtego, żeby tylko gdzieś tam te punkty za wszelką cenę wpadały w ręce graczy. Tutaj wszystko się ze sobą ładnie zazębia, ma tą taką, ten rdzeń w postaci akcji kart i do tego właśnie zasoby, które nam pomagają te akcje wzmacniać. Proste, ale bardzo, bardzo ciekawe. Okej, to druga mechanika, o której chciałbym wspomnieć, to jest mechanika ruchu. Ruch tutaj jest bardzo prosty, taki normalny ruch, po prostu ruszamy swoimi statkami kosmicznymi na sąsiednie pole. I tyle. Ale jest bardzo ciekawy i tematyczny pomysł, że jeśli startujemy z sportu kosmicznego, to w praktyce możemy lecieć tak daleko, aż nie natrafimy albo na planetę, albo na pustkę kosmosu, gdzie już stacjonują inne statki, bo tu mamy na planszy obszary z planetami albo i obszary takie puste, kilka ich jest, poprzez które możemy dolecieć do tych systemów planetarnych. I to naprawdę umożliwia dynamiczne ruchy, to jedno, czyli jeśli te obszary, właśnie te gate'y tak zwane, te pośrednie są puste, to mogę sobie po prostu na drugi koniec planszy przelecieć. A do tego
to też fajny sposób możemy temu zapobiegać, bo ja czasem robię tak, że celowo poruszam się statkami na te obszary gate'ów, pojedynczym statkiem, tylko po to, żeby inni nie mogli przelecieć zbyt łatwo. I można sobie w ten sposób nawet stworzyć takie tymczasowo bezpieczne enklawy, gdzie nikt nie wleci jednym ruchem, bo sobie właśnie tutaj jeden statek umieściliśmy, więc on przechwyci ten skok taki katapultowy. Bardzo mi się to podoba i jest tu taki vibe, czy jakiegoś takiego planowania, no jak w Kontroli bitwie nad morskiej, mapą. jak w bitwie morskiej, czy coś w tym stylu. A, to jak już mówiłem o tej planszy, to od razu powiem, że podoba mi się też fakt, że tu jest statyczna plansza, ale różnorodna. Ona nie jest symetryczna. Trochę się zmienia, bo jak gramy na 3 osoby, to tam dwa takie sektory. No. Plansza się składa z 6 takich wielkich sektorów, no to 2 z nich będą wyłączone na 3 graczy. I to losujemy kartę, która nam mówi, które będą wyłączone. Ale poza tym to ta plansza jest, tak jak mówię, statyczna. Nie jest tak, że układamy ją z losowo dobieranych kafelków, czy jakoś tam draftujemy, czy coś. I jestem fanem takich rozwiązań w planszówkach. Mam wrażenie, że to jest coraz rzadsze. Jestem taki oldschoolowy vibe. Jestem oldschoolowy vibe. Jednocześnie przez to, że to nie jest symetryczne, to nie jest nudne. I to są też plansze, których można się uczyć. Że na przykład mieć potem w przyszłości, wiem, dobra, to jestem w tym miejscu, to stąd będę miał łatwiej na planety, powiedzmy, z materiałami, a w innym miejscu będę miał łatwiej na planety z relikami, bo po prostu mogę tam bezpośrednio przejechać, czy coś w tym stylu. I podobnie też te warunki zwycięstwa, bo zauważ, że jakby to był nowoczesny Euros, to na 100% na początku gry byśmy losowali płytki tego, jakich 5, powiedzmy, warunków zwycięstwa możemy mieć w danej partii i byśmy je układali na tych cyferkach i potem byśmy właśnie też je aktywowali może w ten sam sposób, ale to, co będzie mogło punktować danej partii, byłoby losowe. A tutaj nie, to jest właśnie tak... No na pewno dorzuciliby jeszcze ukryte cele. No, pewnie tak. I wypełnianie kontraktów. Ale tutaj ja zastanawiam się nad tą statycznością właśnie, czy te rzucenie nas, tak rozrzucenie nas po całej mapie między siebie, czy to właśnie nie powoduje zmniejszenia dynamiki tej gry właśnie. Bo są gry, w których nie liczysz się trochę ze stratami, tak jak na przykład Ankh, Inis, gdzie łatwo się jest się odbudować, gdzie nie masz problemu z tymi zasobami, tylko właśnie liczy się bardziej pomysł, przebiegłość. A tutaj trochę jak w Eclipsie mam wrażenie właśnie, że gramy te pierwsze rundy na zasadzie obudowania się, okopania najmocniej, bo jesteśmy tak naprawdę z 2 stron zazwyczaj okrążeni. Nie możemy tak naprawdę z tego sportu za bardzo skorzystać, żeby sobie wylecieć flotą i zrobić komuś desant, no bo ktoś nam zrobi desant po sąsiedzku zaraz z drugiej strony. No więc... tak, ale to co alternatywą byłoby to, że każdy startuje we własnym kącie, to jest jeszcze gorzej. Pod tym względem. No tak, bo byłyby kolejne rundy na tym, że aż się spotkamy, nie? Bo tam dopiero byśmy się okopywali. A tak to zazwyczaj jest tak, że jesteśmy obok siebie, ale też każdy ma jakiś tam pojedynczy układ planetarny też w pobliżu taki pusty, więc najpewniej tam poleci w pierwszej kolejności. I potem faktycznie, jakby miało dojść, to już zauważyłem właśnie, że jakby miał kogoś zaatakować wcześniej, to sąsiad zaraz zaatakuje mnie. Tak, tak jakby gra troszkę pokazuje, że nie warto tak naprawdę w moim odczuciu, zbyt szafować tymi atakami, tą walką. Zaraz powiemy sobie o losowości w walce, ale naprawdę ryzykujemy dużo i musimy być świadomi nagrody, powiedzmy, jaka z tego płynie, bo tylko na zasadzie dowalę temu graczowi, bo mogę, to po pierwsze nie może nam odbić się czkawką, bo my oberwiemy przez to, a po drugie wzmocni trzeciego gracza, nie? Więc tutaj trzeba być bardzo świadomym tego, jakie konsekwencje, jakie skutki ma taka po prostu sieczka, próba walki po to, żeby tylko podbijać tereny, żeby my tak mamy w sobie, nie? Gdzieś często pod kopułą, że jak zajmę więcej terenów, no to wygram tę grę, nie? No, a tutaj jednak trzeba dużo ostrożniej grać. Moim zdaniem trzeba bardzo patrzeć na to, jakie są cele w danej chwili aktywne i jak ten cel związany z biciem się nie jest aktywny, a za to jest aktywny cel na którymś z rodzajów surowców,
i możemy taksować, czyli pobierać te surowce z planet, zamiast się bić, no to lepiej taksować. I mam poczucie właśnie, Tak, ale że... z drugiej strony jak masz rękę kart czerwonych, no to sama ręka ci mówi, co masz robić. No tak, no ale bicie się dla bicia to właśnie nie ma sensu. No tylko jeśli jest punktowanie, tak, punktowanie albo no, mamy jakiś inny cel. Może no, mieć sens, jeśli będziemy kradli, to zaraz powiem o kradzieży, Tak. Mhm. ale no oczywiście jak się ma same czerwone karty, no ale to już bez przesady, to się będzie miał rękę samych czerwonych kart, no raz na 10 partii, no. Tak, nie, To też... ja mam poczucie po tych iluś tam rozgrywkach właśnie, no z różnymi osobami, że często mam takie wrażenie, że współgracze mniej trochę patrzą na cele, na to, co danej chwili zapunktuje ode mnie. I właśnie potrafią się, albo może też emocje biorą górę, że potrafią się wymieniać ciosami, podczas gdy w tej chwili, choćby nawet uzbierali sobie dużo tych trofeów, czyli tam ofiar z bitew, to i tak nic im nie da, bo to nic nie zapunktuje. Podczas gdy czasem wystarczy zebrać dwa zasoby, by być już na drugim miejscu, albo nawet na pierwszym w jakimś innym punktowaniu. To jest dla mnie bardzo fajna cecha gry, to taki właśnie old school też, o którym wspominałeś, że gra tak naprawdę nie ma w sobie takiego szeryfa, który nas blokuje przed jej zepsuciem, nie? Że to my sami musimy wyciągnąć wnioski z rozgrywki, że to my sami musimy tego balansu pilnować i gra, jeśli chodzi o ten aspekt, nie podpowiada nam, co jest dobre, a co złe, bo często w tych nowych grach bardzo łatwo widać, w którą stronę gra kieruje graczy, albo tworzy niepotrzebnie dodatkowe rundy, które są po to, żeby gra trwała dłużej, ale powiedzmy nie oddaje graczom pewnej możliwości, powiedzmy, nie wiem, zaatakowania, czy zdobycia czegoś, tylko po prostu jest tak jak, nie wiem, zamiast zaczynać z 5 pionkami, to zaczynamy z 3, a po 2-3 rundach dopiero sobie odblokujemy 4., 5, nie? I tutaj tak nie lubię strasznie takich zabiegów w grach, gdzie po prostu jest hamulec taki. Tutaj tak naprawdę od początku możemy się napierdzielać, wyniszczać dowolnie, nie? Tylko to będzie głupie. Tak, no. Ale to jest podobnie jak z tym, że mówiłeś, że tutaj nie ma torów, jakichś tam torów punktowania czy czegoś. To jest po prostu, no ten autor i też to wydawnictwo, oni nie idą w takie rzeczy. To po prostu to nie jest Euros, nie? Euros taki nowoczesny. Prasowy, tak, bo ma te elementy optymalizacji, przerabiania tam, przetwarzania i tak dalej, które często widzimy w współczesnych grach, ale jednak interakcja jest tutaj główną tak jakby domeną. No to przejdźmy do walki, bo faktycznie mam to jako kolejny punkt, o którym chciałem powiedzieć, mechaniczny. To generalnie jesteśmy statkami na jakimś polu, to możemy tam atakować przeciwnika. Nieważne, czy statek nasz jest uszkodzony, czy nie. Za każdy statek wybieramy kostkę dowolnego koloru. Są 3 kolory kostek. No i rzucamy i patrzymy, co się stanie. I tak. Bardzo mi się podoba i to są wszystkie decyzje w walce. I to, co potem wylosujemy na kostkach, to robimy. Więc podoba mi się to, że ta walka jest po prostu szybka. Nie ma tak, że najpierw atakujący, potem obrońca albo coś w tym stylu. Że jest jednorundowa, po prostu jeden rzut i tyle. Jest bardzo prosta do wytłumaczenia. I że atakujący w pełni ustala obrażenia. Tak. No i kostki są oczywiście mniej i bardziej ryzykowne. No i mamy kostki te niebieskie, po prostu 50% szans, że będzie jedno trafienie, czy takie lamerskie, których można ale użyć nie naprawdę sobie krzywdy. Tak, i można ich użyć, jeśli potrzebujemy, po prostu jednej rany potrzebujemy, to możemy ich użyć. Ale potem mamy kostki to takie czerwone, agresywne, gdzie możemy nawet 2 obrażenia zadać, ale też możemy sami oberwać. No i kostki pomarańczowe, którymi możemy okradać miasta, jeśli jest budynek, budynki. Jeśli jest budynek w tym obszarze, to możemy po prostu możemy ich użyć tylko jeśli są budynki. To też jest ciekawa mechanika, bo nie zawsze chcesz się budować. We wszystkich grach często jest tak, że w grach jest, budujesz się, bo wtedy się rozwijasz, a tutaj jednak jest ciemna strona medalu, tak. Bo budujesz się, to się wystawiasz na kradzież. I druga rzecz, którą właśnie bardzo chcę pochwalić w tej mechanice, to jest to, że te ryzykowne kostki faktycznie są ryzykowne. To nie jest jak fioletowe kostki w Eclipsie,
gdzie niby mogą zrykoszetować, ale to jest ryzyko takie, że nic. Tutaj naprawdę zdarzają się bitwy, gdzie idę w te czerwone kostki, gdzie ja dostaję więcej obrażeń niż przeciwnik. Mhm. A jednocześnie niebieskie kostki, te najsłabsze, są za wolne, żeby był sens ich użyć, więc bardzo mi się to podoba. O losowość w bitwach w ogóle nie narzekam. Wiem, że niektórym ludziom przeszkadza. Tutaj akurat zupełnie mi nie przeszkadza. No tak, ale to się też właśnie wpina w tą takie przesłanie gry, że no, walka powinna być ostatecznością, nie? Okej, możesz walczyć, ale no, musisz być świadomy i ryzyka, i tego, co ci da tak naprawdę. Właśnie nie wiem, czy ostatecznością, bo jeśli się porównywalne siły zetkną, to pierwsza strona, która zaatakuje, prawie na pewno, znaczy właśnie, albo raczej wygra tę walkę i potem będziesz miał po prostu absolutnie z górki, że nawet może niebieskimi kostkami rzucać, żeby dobić to, co zostanie z przeciwnika. Chyba że wylosuje kółko, ten celownik, który właśnie sprawi, że oberwiemy taką salwą od wszystkich statków przeciwnika i wtedy może się okazać, że atakujący jest bardziej poszkodowany niż obrońca, ale... Dlatego tutaj też dobrze jest zaplanować kolejną rundę. Więc o tym mówiłeś, ale mam wrażenie, że częściej jednak, jeśli mamy porównywalne siły i wiemy, że dojdzie do starcia, to lepiej być tym, który je zainicjuje. No tak. No, trzeba wyczuć moment, kiedy no już czas na pokazanie zębów, nie tylko straszenie, ale atak. I dobrze mieć wtedy zaplanowaną tak rundę, że następną rundę też my zaczynamy i możemy poprawić jeszcze po tym, co zaczęliśmy. Aha, no właśnie, kradzież. Jak są budynki i rzucimy kostkami rajdu, to możemy ukraść. Właśnie w ogóle dlatego tak się zacząłem przed chwilą, jak mówiłem o tych kostkach, bo sobie uświadomiłem znów, że znów użyli dwóch bardzo podobnych kolorów. Nie? Niebieski, pomarańczowy, czerwony i zdarzało nam się rzucić złymi. Tylko to na szczęście potem widać szybko po ikonkach, że to nie ta kostka. No, w każdym razie, jak wyrzucimy tam nimi, albo bezpośrednio uderzamy w budynki, albo może też wypaść, że dostajemy klucze. No i za klucze kradniemy rzeczy. I tak kradniemy i to jest właśnie bardzo nietypowe i to jest taka najbardziej wredna rzecz w tej grze. Najbardziej właśnie w tym, taka jak mówisz, że ta gra nie ma tam zabezpieczeń czy jakichś innych tam ochrony. Że po prostu możemy ukraść przeciwnikowi nie tylko zasoby, co jeszcze może by się dało zrozumieć, ale nawet jego te w cudzysłowie technologie. Czyli to na co on wydał ileś tam akcji potencjalnie, by położyć tych agentów. Potem kolejną akcję, by sobie taką kartę kupić i która w każdej innej grze tego typu byłaby już jego do końca gry, tutaj możemy po prostu wbić, czasem nawet pojedynczymi statkami, rzucić dobrze i mu ją wziąć i położyć przed sobą. I jeszcze przy okazji może dostać coś do punktowania na tym warunku związanym z bitwami. Więc jest to wredne. Myślę, że to może sprawić, że dużo osób się odbije od tej gry. I sam też miałem jedną partię, że chciałem rzucić stołem. Kiedy dwóch graczy cię gdzieś tam... Tak, graliśmy w 3 osoby dojechało. I byłem już taki przez jedną osobę tak mocno pociśnięty, że już właściwie wiadomo było, że już nie mam szans. I potem druga też wjechała jeszcze, żeby mi te ostatnie resztki zasobów i kart ukraść. Żeby się wzmocnić względem tej wygrywającej. Czyli byłem po prostu, farmili się na mnie obaj. No przyznam, że wtedy byłem trochę sfrustrowany. Ale w tych 6 partiach z tego tygodnia to była jedna taka sytuacja. Tylko właśnie my raczej, tak jak mówisz, nie? Że raczej dążymy do spokojniejszego grania. A ty masz jakieś przemyślenie na temat walki i kradzieży? Podoba ci się? Przeszkadzało ci, jak ktoś ci coś ukradł? No to zawsze przeszkadza, denerwuje, ale
Ale podoba mi się, że tutaj jest ta przestrzeń do rozmowy, tak jak dzisiaj mówię, słuchaj, no Kseni, no jak my się tu będziemy tak szarpać, no to jest bez sensu, obydwoje tracimy, a ty tylko tutaj zyskujesz jako trzeci gracz na tym. I rzeczywiście ten argument był sensowny, bo właśnie przez to, że ta walka jest tak nieprzewidywalna, to on nawet będąc świadom, no okej, zaatakuję go 4 statkami, jego 2, no ale może pójść coś nie tak, mogę stracić dużo statków i dalej tracę akcję na walkę i odbudowanie się później. Więc podoba mi się, że jest ta przestrzeń, kiedy rozmawiamy, mówimy, okej, to jeśli ty nie ruszasz moich miast, tylko w następnej rundzie stąd spiżasz, no to dobra, to się dogadujemy, nie? To jest, to mi się podoba tutaj, że ta walka właśnie jest taka krwawa. Jeszcze jest... Ale ma to konsekwencje, że no, często jest to statyczna gra. Jeszcze jest dodatkowa kara przy tej kradzieży, że te karty gildii potrafią mieć, czy tam wszystkie właściwie mają ikonki na sobie. I kradnąc komuś kartę, nie dość, że kradniemy mu jakąś umiejkę, to jeszcze kradniemy ikonkę, która może liczyć do punktowania. Mhm. To jest, więc tam no, na wielu poziomach jest to wredne. Podoba mi się sposób zabezpieczenia naszych zasobów i ważnych rzeczy, bo na naszych planszetkach są klucze, które mamy na tych kostkach do kradzieży i te klucze oznaczają tak jakby poziom zabezpieczenia naszych surowców. Niektóre pola wymagają aż zdobycia 3 kluczy, żeby ukraść jeden surowiec, inne pola wymagają 1 klucza, więc możemy sobie tym troszkę tak zarządzać, zabezpieczać to, co jest dla nas najważniejsze. Tak, w momencie jak dostajemy zasoby, to sobie umieścimy czy to na polu z 1 kluczem, czy to z 3, w zależności od tego, jak bardzo nam zależy, na tym by ich nie ukradziono. To ja już tutaj w notatkach bym się zbliżał ku końcowi, ku skalowaniu długości gry i tak dalej, więc pomyślałem, że możemy jeszcze wspomnieć o tych kartach tej Rady Jedi, jak my to mówimy, czyli te karty właśnie technologii, gildii, jak zwał, tak zwał, oficjalnie to gildii, które kupujemy tymi agentami, bo jak teraz rozmawialiśmy po tej partii, ja, ty i Ksenir, to wy obaj mieliście raczej takie wrażenie, że one nie mają wielkiego wpływu na grę. A moim zdaniem część z nich ma duży. Choćby ta karta z wielorybem, która sprawia, która że ci pozwala gdy jest walka w tych obszarach międzyplanetarnych, tych gate'ach, to rzucasz 2 kartami więcej. Kośćmi. Znaczy 2 kośćmi. I w tej partii dzisiejszej to nie miało jakiegoś znaczenia większego, ale w poprzedniej partii, w której ta karta się pojawiła, to kolega, który ją miał, po prostu zanihilował moją flotę, która czekała w gate'cie. I potem do końca gry właściwie nikt z nas w tych gate'ach nie stacjonował. No co tak, sprawiło no. Co z kolei sprawiło, że on miał teleport de facto po całej planszy, bo gate miał po prostu dla siebie. Więc to wpłynęło na charakter rozgrywki. Tak, rzeczywiście określiło tak jakby jego styl gry. Tutaj muszę ci przyznać rację, że... Właśnie tak, mówił, że się czuje jak Stany Zjednoczone Galaktyki, to po prostu jednym oceanem, drugim oceanem sobie przerzuca wojska. To było fajne. Znaczy tak, no karty na pewno są ciekawsze niż w większości dzisiejszych gier, które po prostu mają +2 do ataku. Jak śmiać mi się chciało, jak graliśmy w Dune, tam w którąś z tych Dune, no pytam się, no jak tam, która to z tych Dune, z intrygami i tak dalej, no tak, no są karty intrygi. No i co te karty intrygi robią? No na przykład no +3 do ataku. Mówię, no to kurde, no, high level po prostu spisek tak niesamowity, że Harkonneni by tego nie wymyślili. A tutaj te karty nie są tak mocne jak w Paxach, to nie jest taki game changer, ale może być. To mi pokazałeś, że rzeczywiście może określić trochę, zdefiniować, jeśli dobrze to wykombinujemy, nasz styl gry. No ale tak mówisz, że nie ma +2, ale są właśnie karty, które pozwalają ci rzucić jakąś inną kostkę innego koloru. Jest też, to akurat była to była nie tyle karta, co ten lider. Nie, ale że ruszasz się maksymalnie 2 statkami
ale w bitwie zawsze rzucasz 2 kostkami więcej. To też ktoś, No, kto gra kimś takim, no. to w ogóle brzmi bardzo, bardzo fajnie brzmi ta zdolność. No ale właśnie o to mi chodzi, To że właśnie będzie miał jest takie, będzie miał obwarowane to takie czymś. małe floty takie rajdowe, jak tacy piraci. Mhm. Więc to... To nie jest takie proste +2, tylko ogranicza cię jednocześnie No tak. do tych dwóch stateczków. Większość kart, znaczy chyba wszystkie karty mają dwojakie działanie, czyli taką jakby główną umiejętność i kartę, którą spalasz w preludzie, żeby coś tam otrzymać. To też mi się podoba, bo Znaczy- to zawsze jest fajna różnorodność na wykorzystanie. Mhm. Ale to nie jest trochę tak jak w paksach, że każda karta wow, że tu jest kurde, tą chcę. No zazwyczaj nie one mam są... Ale ja nie mam poczucia, żeby w pasach Sytuacji. tak było. Nie masz tak, że Właśnie te, nie. te karty... Są takie, mogą się trafić jakieś pojedyncze, ale ogólnie to zazwyczaj szukam jakiejś pojedynczej ikonki, która mi jest potrzebna w danej chwili. Mhm. Szczerze mówiąc, jak to tutaj mi się wydaje ciekawiej niż tam. No ale to też pewnie kwestia ogrania, no bo ty na pewno ty jesteś bardziej propaksowy niż ja. Okej. To przejdźmy dobra, to do tej wielkiej dwójcy podsumowań, czyli skalowanie i długość. No to najpierw może skalowanie. To ty chyba grałeś wszystko na 3 osoby, tak? Tak. No. I z jednej strony 4 osoby wydaje się ciekawą opcją dla balansu, no bo wiadomo, 2 się bije, to jest szansa, że tego 3., 4. będzie bił, no ale tak jak mówisz, no czas pewnie się wydłuży. Mniej punktów jest chyba potrzebnych do zdobycia, tak? Na 4 osoby. Tak, trochę mniej. Aha, bo nie powiedzieliśmy, że jak ktoś dojdzie do progu na 3 graczy, to jest 30 punktów, to gra się kończy no, na koniec tego danego rozdziału, a jeśli nie, to się kończy na koniec 5. rozdziału. I dzisiaj zagrałem większość z tych pierwszą partii partię, miałem która się pięciorozdziałowe. skończyła. No właśnie, dzisiaj pierwsza była na 4. rozdziale się skończyła. Tak, dzisiaj to dla Ciebie była pierwsza, ja jeszcze wcześniej miałem z Igorem, która skończyliśmy na 3. Wtedy co mu aktywowałem zdolności punktowania, z których skorzystał. I tutaj nie ma żadnego skalowania, że jak dojdzie 4. gracz, to że na przykład mamy mniej kart na rozdział. Albo że gra trwa mniej rozdziałów. Więc to po prostu liniowo wydłuża. A jednocześnie ta galaktyka jest dość ciasna, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma 3 sektory planetarne takie pewne dla siebie i potem już wchodzą w grę konflikty, żeby mieć kolejne. Że albo trzeba komuś wjechać, albo będzie jeden taki sporny. Więc dość szybko jesteśmy otoczeni przeciwnikami. No w zasadzie to od setupu, no bo tak nam każe gra wystawiać statki początkowe. Tak, i musimy nauczyć się dobrze odczytywać naszą sytuację od razu od początku. Co nam dają dostęp do tych zasobów, które mamy, co nam mówi, nie? Do czego nas tak jakby tutaj zachęca nasze miejsce w kosmosie. Więc nie czuję potrzeby 4. gracza, by było ciaśniej, a jednocześnie przeraża mnie myśl o tym, że ta gra mogłaby być wydłużona powiedzmy o godzinę. Jeśli nam czasem 3-osobowe partie zajmują 3 godziny. Nie sądzę, by to wydłużyło aż o godzinę, no ale już teraz ta tak gra długo, jest raczej tak. po stronie trochę za długiej niż za krótkiej. A jeszcze na koniec zagrałem raz na 2 osoby. To jest zawsze z botem, tak? Nie, po prostu 1 versus 1 i w ogóle mi się nie podobało. Po prostu ogólnie nigdy nie próbowałbym nawet grać na 2 osoby, gdyby nie to, że mnóstwo osób zachwyca się tym wariantem w tej grze. No bot jest o tyle, że jest troszkę trudniejsze punktowanie na niektórych rzeczach. Że tam na przykład jest neutralny gracz w cudzysłowie, który ma tam na przykład 3 surowce zawsze. Więc musimy mieć przynajmniej 4, żeby wygrać. No ten wariant głosowy się tak pojawił w trakcie gdzieś tam już na BGG było na początku 3 do tam chyba 5, a później no i 2. Na 2 osoby raz zagrałem, to myślę, że to jest bardzo spoko, żeby kogoś nauczyć zasad. Szczególnie, że możemy się tam po prostu poddać. Nawet instrukcja sugeruje, że się poddawać. Więc bardzo dobrze. Tak jak w 18, to już 18-kowicze wiedzą, że nie ma co ciągnąć gier, które już są rozstrzygnięte. Ale mimo, że jestem raczej
mam chęć grania dalej w Arks, to 2 osoby już w ogóle mnie nie ciągnie. Dobra, to przejdźmy do tego czasu. 5-rozdziałowe gry zazwyczaj... Zaraz, to powiedzmy tak. Mam na 3 osoby 2 5-rozdziałowe gry miałem 3-godzinne. Jedną 5-rozdziałową miałem 2-godzinną. I dzisiaj mieliśmy 4-rozdziałową też 2-godzinną. Mówię o tych, co pamiętam. Bo ta 3-rozdziałowa trwa 1,5 godziny. Czyli trzeba się liczyć na 3 graczy, że jeśli gra będzie trwała 5 rozdziałów. 2 godziny z hakiem. Że trzeba się liczyć, że może trwać 3 godziny. I tak, z jednej strony strasznie mi się nie dłuży. Nie mam poczucia, żeby mi się dłużyła, ale jak tak popatrzę tak z ręką na sercu, nie? Ile ja tu robiłem w tej partii, to nie mam też poczucia, żeby ona była na tyle treściwa, by tyle trwać. Mam wrażenie, że na dobrą sprawę to zrobiłem mniej niż zrobiłbym w Rucie, w którego zagrałbym 2 razy krócej. No, ja tutaj nie miałem takiego poczucia, że siedzę i obgryzam paznokcie, jak na przykład w Zakazanych Gwiazdach, że no, każdy ruch przeciwnika jest dla mnie dramatyczny, nie? Że może mi straszliwie pokrzyżować plany. Tak jakby ta stawka nie była aż tak wysoka. No, jednak po prostu musimy uciłać te 30 punktów czy ponad. Mi brakuje czegoś w tej grze, co zostaje ze mną po partii, jakiejś takiej, nie wiem, tajemnicy, którą chciałbym trafić. Ona trochę jest, tylko ja ją bardziej traktuję jako właśnie taką zagadkę do rozgryzienia, co ja tam mogę wyciągnąć więcej, czy z tego trick-takera w cudzysłowie, czy z tych kombinacji kart. Cały czas się nad tym zastanawiam, ale nie ma tam takich decyzji, znaczy takich momentów filmowych, nie? Tak jak w Zakazanych, że coś się wydarzy, jakiś taki przekręt, że pamiętasz go po prostu przez pół roku, czy tak jak w Panu Lodowego Ogrodu, nie? Tu jest to taka zagadka do rozwiązania z mocną interakcją, nie? Nadal. Więc nie dłuży mi się też chętnie się, mimo że tak jakby zapał mój zmniejszał się z każdą partią, to jednak nadal mam ochotę ją poznawać i grać, więc nie jest to absolutnie przekreślony tytuł, dlatego to są też, tak jak mówiłem na początku, takie wrażenia na gorąco po tych kilku partiach i być może one się diametralnie zmienią po kilku kolejnych, może coś mocniej załapie, ktoś coś odkryje i powie, aha, tu jest pies pogrzebany, ale no zobaczymy, na razie tego nie widzę. Jeszcze co do czasu gry, to ktoś mógłby powiedzieć, że będziecie bardziej ograni, no to szybciej będzie szło, ale tak im bardziej będziemy ograni, to owszem, szybciej będzie szło mechaniczne kwestie, no bo będziemy je w małym palcu, ale będziemy się bardziej trzymali w szachu. Będziemy rzadziej i ostrożniej deklarowali ambicje, czyli to punktowanie. Więc myślę, że tu może i spokojnie dążenie do takiego pewnych 5 rozdziałów w każdej grze od pewnego momentu. No, dla mnie tak w ramach podsumowania jeszcze, tutaj tylko czasie myślę o podsumowaniu, ale na przykład ja sobie Ankha z tego rodzaju gier wyżej stawiam. Właśnie poprzez te scenariusze, różne mapy, drobne twisty w zasadach na dany scenariusz, które sprawiają, że te partie się od siebie bardzo różnią. A ja z kolei tak nie mam. Ja mam uczenie na warianty, scenariusze, jakieś takie moduły, inne takie. Tutaj drobne różnice w tym, jak się rozstawiamy i potem to, jakie karty wychodzą i jakie nam dają zdolności, albo jakie mamy te zdolności wrodzone tam z liderów czy z lore, to jest właśnie coś, co mnie znacznie bardziej satysfakcjonujące. Że masz pewien fundament i też dlatego nie przeszkadza mi, że jest dość mało tych kart tej Rady Jedi. Bo można się spodziewać, co wyjdzie. 30, tak, i jesteśmy w stanie tym operować już. No. Ale na przykład w Ankhu bardzo mi się podobało to, jak mogliśmy sobie swoją frakcję prostymi mechanizmami tak jakby zdefiniować i powiedzmy sobie stwierdziliśmy, dobra, dzisiaj idę na ilość, a nie na jakość, nie?
I to było czuć, że ten gracz przyjmował zupełnie inną strategię na rozgrywkę. Zalewał mapę figurkami, które co chwilę tracił. Tutaj mamy gdzieś ten akcent inaczej rozłożony. No. To jest bardziej tak jak mówisz, te stałe elementy i musimy się uczyć grać z tymi powtarzalnymi elementami, co z nich będziemy w stanie wyciągnąć, nie? Wyssać, że tak powiem. Nie? Każdy ma te same szanse i co nie było, znaczy mam wrażenie, że nie było też jakiegoś takiego wyścigu po karty, nie? Nie wychodziły jakieś karty, które każdy chciał mieć. No, tak, okej. No, bywały, tylko też bywały wyścigi, tylko trzeba też pamiętać, że jest głupotą w tej grze bicie tymi agentami o karty, bo wtedy ten, kto ją zgarnie, na 100% zapunktuje na niewolnikach, znaczy na więźniach i będzie pierwszy na nich. Więc jak już ktoś idzie, widzimy, że idzie w zaparte, powiedzmy my daliśmy 2, on dał 4, no to już odpuścić trzeba. Tak. To też, znaczy mi się ta gra podoba. Entuzjazm nie spada, ale też nie jest jakiś gigantyczny. Na pewno bym nie dawał tam 1200 zł, czy ile to teraz chodzi w rynku wtórnym. Ale jak wyjdzie polska wersja, to nawet. Czy to jest moja gra roku? Ja mało gram w nowe gry, więc pewnie z definicji będzie, bo jest jedyna. No właśnie, to jest dla mnie właśnie taki klucz też, że jest to jedna z nielicznych gier, która nas zainteresowała w przeciągu tego roku czy poprzedniego. Nie? A co ciekawe, ja grałem właśnie w te wersje prototypowe, które mnie zniechęciły i mimo to ten hype się odbudował. No bo ale też bardzo sobie cenię autora. Więc... Masz zaufanie do niego, wiesz, że nie wypuści po prostu. No wiem, że musi być coś ciekawego, to jestem właściwie pewny. Choć już nie, jest jeszcze kwestia, o której w ogóle nie wspomnieliśmy. Aha, dobra, jeszcze wracając do tego, że też nie mam poczucia, żeby to było jakieś dużo lepsze od powiedzmy Anka, albo jakiegoś tam Kemeta, albo Inisa, albo tego rodzaju gier. Jeśli macie któryś z wyżej wymienionych tytułów i go lubicie i myślicie o Arx, to lepiej zaczekać, aż będzie w normalnej cenie i sobie dalej ogrywać to co już macie, niż lecieć po tego Arxa, bo tak, czy bo to w prowidencie o pożyczkę. Tak, to nie jest gra, która po prostu miażdży, nie? Swoim nowatorstwem. Ona może być grą roku, dlatego że te ostatnie lata są słabe dla wielu ludzi. Jeśli ktoś ma dosyć ogrywania kolejnego smutnego euro, kolejnych torów punktowych, no to przychodzi coś takiego i to jest jak takie uderzenie z placka w gębę, że o kurde, coś ty mi zrobił. Więc to bardziej świadczy o pozostałych grach niż o tej, bo na przykład dla mnie Inis jest dużo ciekawszą grą niż to, jeśli chodzi o... No i jest dużo krótszy, nie? No, też dynamikę tej rozgrywki, tą taką zawziętość, Bo gdyby Arx trwało konsystentnie 2 godziny, do 2 godzin, to bym w sumie bez obaw polecał. Jako, że trwa 3 godziny, no to już jednak w sensie istnieją już gry tego rodzaju, które są po prostu sprawnie idą. Mimo, że z tych wszystkich, co wymieniłem, to w tej chwili najchętniej siądę do Arx jednak, bo mam dalej ochotę to ogrywać. No to teraz jeszcze na koniec musimy wspomnieć o tym, że tu istnieje kampania. I w ogóle ja teraz siadłem do tej wersji, do tej gołej podstawki. Plan miałem taki, że zagram raz gołą podstawkę, żeby się nauczyć zasad i że nie spodoba mi się na pewno, ale trudno, bo to trzeba się nauczyć zasad. Potem zagram raz z tymi liderami i lore i że pewnie to bo ty miałeś trochę podejście do tej gry jak do Oath'a, że to będzie ulepszony Oath. Chodziło ci o ten Legacy, który nie bardzo w Oath cię wchłonął, że to odnajdziesz tutaj w prostszy sposób, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy to jest długi temat, więc lepiej może tego nie zaczynać teraz. Nie rozwijać. Okay. Tak, ale na pewno Arx w dużej mierze jest odpowiedzią na Oath. Choćby sam fakt, że tu masz takie szybkie tury, a w Oath masz długaśne tury gracza. Że jest dużo downtime'u, zanim do ciebie wróci tura. No, ale
I spodziewałem się, że zagram właśnie raz gołą podstawkę, potem raz z liderami i potem już będę po prostu grał w kampanię. I że to jest tym docelowym i że być może kampania mi się spodoba i wtedy warto to mieć, będzie to dobra gra, ale że liczyłem tylko na kampanię. W ogóle nie miałem oczekiwań dużych od podstawki. A co się okazało, że właśnie zagraliśmy na gołej podstawce i sobie powiedziałem, że kurde, zagrałbym ponownie. No i zagraliśmy tam 2 dni później i potem znów i znów. I dopiero po 5 partiach na gołej podstawce miałem poczucie, że kurczę, już wszystko widziałem. Mam tak, że wprowadzimy już tych liderów. I można było to zrobić wcześniej, bo w sumie oni, no fajni są, a nie są przekombinowani ani nic takiego. Więc no niejako ta gra mnie zdobyła, bo miałem naprawdę niskie oczekiwania od tej gołej podstawki. No i podejrzewam, że w kampanii zagram dopiero jak będzie polska wersja albo dodruk, że będzie to w normalnej kasie i zagram, pewnie się kiedyś uda zgarnąć ludzi, żeby po prostu się umówić na całą sobotę i przejść te wszystkie rozdziały, wszystkie części kampanii przy jednym posiedzeniu. Dużo więcej nie możemy mówić o niej, bo ani ty, ani ja nie graliśmy, nie znamy zasad, no ale trzeba wspomnieć, że być może dla niektórych to jest właśnie ten docelowy tryb tej gry, to jest kampania, która trwa tylko 3 rozgrywki, więc jest do zrobienia, to nie jest jak Gloomhaven, gdzie zaczniemy i nigdy nie skończymy. Jednocześnie są też osoby, które wolą podstawkę. Więc to się okaże. No, gra intryguje na pewno, warto sprawdzić, o co cały ten szum, ale nie za tą cenę, która jest teraz. No, chociaż to wiadomo, każdy ma różne zasoby portfela, ale pamiętajmy o jednym, że gra to jest tylko gra, nie? To mogą się ludzie zachwycać, pisać peany, ale jak siadacie, to i tak siadacie do gry. No, kolejnej gry, poznaliście już setki, tysiące gier i to będzie kolejna gra. Nieważne, czy ktoś ją nazwie grą roku, czy grą stulecia. Summa summarum, na koniec dnia to będzie gra bardziej fajna, mniej fajna, ale nie oczekujmy świętego grala, że to będzie wow, tylko w tą grę teraz będę tylko grał, bo to jest już jedyny tytuł, w który chcę grać. Nie, to będzie kolejny tytuł waszej kolekcji po prostu. Znaczy, są gry, które mogą taki efekt wywrzeć. Na przykład zakładając, że grałbym regularnie i bym dostał to faktycznie myślę, że to by po prostu było jedną z gier w kolekcji. Jakbym grał na stole pewnie co tydzień. Że zagralibyśmy pewnie tam ileś razy i potem by była, co jakiś czas by trafiała. Za to jakbym dostał roota i by siadł, to myślę, że byśmy tylko jego ogrywali przez długi czas. No ale po jakimś czasie wiadomo, że też się przeje, nie? Że to nie zastąpi setek innych gier, że prędzej czy później. Znaczy to mi się podoba, że widać, że ta gra nie jest, tak jak się często ma wrażenie po tych nowych grach, obliczona na 2 rozgrywki, 3 i kolejna, nie? Tylko przy tej grze rzeczywiście można usiąść i ją masterować. To nie jest w dzisiejszych czasach takie oczywiste. Więc to kolejny taki ukłon w stronę dawnych czasów, kiedy gry się po prostu kupowało właśnie do masterowania. No, dlatego mimo tych narzekań z mojej strony, wciąż ta gra coś ma, co sprawia, że nie odmówię kolejnej partii. A gram na TTS-ie, gdzie ja nie lubię grania online, więc myślę, że na stole ona by zrobiła jeszcze fajniejszy efekt, kiedy ta interakcja nad stołem byłaby jeszcze żywsza, nie? Kiedy te rozmowy i tak dalej byłyby prawdopodobnie jeszcze ciekawsze, więc też czekam na egzemplarz fizyczny. To mi przypomniało o jeszcze jednym zarzucie, i który jest trochę mniejszy na TTS-ie, bo można sobie myszką najeżdżać, że tutaj w pewnym momencie gry mamy tyle kart, że jeśli chcemy grać świadomie, to po prostu trzeba by poświęcić kilka minut przed swoim ruchem na popatrzenie, kto dokładnie co on posiada. Konrad mówił właśnie, że ta gra była po prostu projektowana pod TTS-a. No. To ona była rozgrywana w czasach pandemii pod TTS-ie. No. Bo te karty są one mają małe napisy, nie są jakieś bardzo charakterystyczne te rysunki z daleka, więc nie nauczymy się na pamięć, że tutaj niebieska plama to jest ta karta. I po prostu ja teraz miałem ruch i było tak, że po mojej prawej gracz ma 10 kart przed sobą i po mojej lewej ma 10 kart.
I ja nie wiem, co robi połowa z nich. Już nie, coś tam kiedyś wiedziałem, 10 ale już to nie może pamiętam. nie, ale no 5-6 zazwyczaj gdzieś tam się ma. 10 to chyba nie. Dobra, 10 nie, ale było 6 plus lider plus lore. No, Bo to była też, No tak, no to się dlatego, zrobiło dlatego mieli ich tyle, że ja miałem taką zdolność, że miałem ogólnie mocną zdolność kupowania kart, ale jak aktywowałem warunek zwycięstwa, to musiałem swoją kartę komuś przekazać. Więc ja kupowałem sobie karty po to, by je potem przekazywać. Więc ja miałem tylko 2, a oni mieli po 6 tych no kart. tak, a gildii. są karty takie jak dzisiaj, że powiedzmy na koniec rundy przeciwnicy czyszczą sobie materiały z zasobów. Dzisiaj takie mówię, no ale chłopaki, wywalcie materiały. No ale to my byśmy coś sobie zbudowali w tym, jakbyśmy pamiętali, że masz tą kartę. No dobra, No to właśnie, sobie zbudujcie właśnie. dopiero. To jest minus tej gry, że... A z kolei jak będziesz grał na stole, to przecież nie możesz zapytać konkretnego gracza, jaką tam masz kartę, no bo będzie wiedział, że chcesz mu wjechać. Mhm. Albo że coś z nim zrobić, nie? To będzie musiał udawać, że pokaż mi wszystkie karty, potem ty mi pokaż wszystkie karty. Mhm. Yy, No. Okej, to z mojej strony to wszystko. Dobra, dzięki serdecznie za wysłuchanie tym, którzy dotrwali do końca. No i czekamy też na wasze opinie z rozgrywki, bo one na pewno będą bardzo różne. Ta gra myślę, że też będzie miała spolaryzowanych odbiorców, bo no, jest dużo rzeczy, które się mogą nie podobać, są rzeczy, które są naprawdę fajne, więc no ale to jest ciekawe, bo to jest przestrzeń do dyskusji, tak jak widać na forum, nie rozmawia się o koszulkach na karty czy coś, tylko właśnie o konkretnych tutaj elementach z gry, więc coś w niej na pewno jest, więc dziękujemy serdecznie, no i zapraszamy do kolejnych odcinków, pozdrawiamy. Irek, I Galatolol. Cześć. hej hej.